Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś przeniesiemy się do XVI wieku, w czasy, gdy Rzeczpospolita Obojga Narodów toczyła jedną z najważniejszych wojen w swojej historii. Wojny o Inflanty. Opowiem Wam o jednej z najbardziej spektakularnych wypraw wojennych króla Stefana Batorego. W tym odcinku przybliżę Wam polityczne tło konfliktu, przebieg kampanii i jej dramatyczny finał, który później uwiecznił na swoim płótnie sam Jan Matejko. Wyobraźmy sobie mapę XVI-wiecznej Europy północno-wschodniej. Z jednej strony Bałtyk, morze, które dla kupców i władców było niczym złota arteria. Z drugiej ogromne przestrzenie Moskwy, dążącej do wyjścia na zachód. A pomiędzy nimi leżały Inflanty, ziemia, o którą walczyły wszystkie mocarstwa. Wtedy najcenniejszy skarb tej części Europy. To przez porty inflanckie w Rydze czy Rewlu płynęły bogactwa, futra z Syberii, drewno z rosyjskich puszcz, srebro, zboże, sól i przyprawy. Kto miał w rękach Inflanty, ten panował nad handlem z Moskwą, a tym samym nad całą północą. Dlatego od momentu, gdy w 1561 roku rozpadł się zakon kawalerów mieczowych, nastąpiła jego sekularyzacja. Rozpoczął się prawdziwy wyścig o władzę nad tym regionem. Szwecja chciała uczynić Bałtyk swoim morzem wewnętrznym. Dania pragnęła opodatkować każdy statek, który wpływał na morze. Moskwa szukała drogi do Europy, a Polska i Litwa broniły dostępu do własnych rynków i bezpieczeństwa granic. Na tym tle Inflanty stawały się ziemią przeklętą. Tutaj przeplątały się interesy, tu ścierały się armie, tu śmierć zbierała swoje największe żniwo. Car Iwan IV Groźny zrozumiał ich wagę najlepiej. W 1570 roku ogłosił powstanie zależnego od Rosji Królestwa Inflanckiego. W praktyce była to brutalna okupacja. Moskiewskie oddziały paliły miasta, mordowały możnych, a całe wsie przesiadlały w głąb Rosji. Inflanty zmieniły się w krainę krwi i strachu. Rzeczpospolita musiała odpowiedzieć. I wtedy na scenę wkroczył człowiek, który miał zmienić bieg historii. Stefan Batory. Żeby zrozumieć, dlaczego wojna o Inflanty była tak zaciekła, trzeba spojrzeć na jej głównego prowokatora. Iwan wierzył, że Moskwa jest nowym Rzymem, a on sam władcą przeznaczonym do podboju. Jego marzeniem było wejście na Bałtyk. Bez tego Rosja była uwięziona, odcięta od morskiego handlu i nowoczesnych wpływów. Dlatego Inflanty stały się jego obsesją. Gdy w 1570 roku powstało Królestwo Inflanckie, miał nadzieję, że Europa zaakceptuje jego nowy twór. Ale Zachód patrzył na Moskwę z nieufnością. Zamiast uznania pojawiła się reakcja. Szwecja, Dania i Rzeczpospolita postanowiły powstrzymać rosyjską ekspansję. Iwan nie zamierzał ustąpić. W jego planach Rzeczpospolita i Litwa miały zostać zepchnięte w cień. Kiedy w 1572 roku bezpotomnie zmarł Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów, wydawało się, że nadeszła jego szansa. Polska znalazła się w bezkrólewiu. Od tego momentu wojna była nieunikniona. Iwan wysłał swoje wojska w głąb Inflant. Miasta padały jedne po drugim, ludność uciekała lub brana była w niewolę. Rzeczpospolita odpowiedziała kontratakami, ale brakowało jednego – silnego przywódcy. Dopiero Stefan Batory miał zmienić tę równowagę. Król, który rozumiał, że trzeba nie tylko bronić granic, ale też zadać cios. I tak narodził się konflikt, który na lata miał pochłonąć setki tysięcy istnień, a ostatecznie zdecydować, kto będzie panował nad Bałtykiem. Stefan Batory. Gdy jego imię padło na elekcji w 1575 roku, wielu polskich panów wzruszyło ramionami. Książę z Siedmiogrodu, cudzoziemiec, Węgier, żołnierz. Czy to w ogóle materiał na króla Rzeczypospolitej? Pytali sceptycznie. Ale czas miał pokazać, że właśnie ten człowiek stanie się jednym z największych władców epoki. Kim był? Batory pochodził z węgierskiej rodziny możnowładczej. W Siedmiogrodzie, tym górzystym księstwie między Węgrami a Wołoszczyzną, nauczył się trudnej sztuki polityki. To była ziemia, gdzie Habsburgowie, Osmanowie i miejscowi książęta rywalizowali o wpływy. Kto tam przetrwał, musiał być nie tylko dyplomatą, ale i wojownikiem.
I taki właśnie był Batory. Twardy, uparty, przyzwyczajony do obozów wojskowych bardziej niż do pałacowych komnat. Nie lubił zbytku, cenił dyscyplinę i porządek. Wierzył, że król to nie figura w koronie, ale dowódca, który prowadził naród do boju. Elekcja w 1575 roku była momentem przełomowym. Rzeczpospolita po śmierci Zygmunta Augusta znalazła się w chaosie. Francuski królewicz Henryk Walezy uciekł z Polski, a tron znowu został pusty. Kandydatów było dwóch: Maksymilian II Habsburg i Stefan Batory. Zwyciężył Batory. Dzięki poparciu stronnictwa Jana Zamoyskiego został wyniesiony na tron. Dla wielu był obcy, ale już pierwsze miesiące panowania pokazały, że Polska znalazła w nim prawdziwego wodza. Najpierw musiał uspokoić kraj. Gdańsk zbuntował się przeciwko jego władzy. Tam w 1577 roku Batory pokazał, że potrafi być bezwzględny. Armia królewska spacyfikowała buntowników, a miasto musiało uznać jego władzę. Potem skierował wzrok na wschód. Wiedział, że prawdziwym przeciwnikiem jest car Iwan Groźny. Wiedział też, że bez zdecydowanego uderzenia Rzeczpospolita straci Inflanty, a z nimi szansę na panowanie nad Bałtykiem. Batory nie był tylko politykiem, był żołnierzem z krwi i kości. Dlatego jego decyzja była szybka. Trzeba przygotować armię do wielkiej wojny. I tak zaczęła się seria kampanii, która miała zmienić los Europy Wschodniej. Stefan Batory wiedział jedno: wojny z Moskwą nie można prowadzić półśrodkami. Car Iwan Groźny dysponował ogromnym państwem, milionami poddanych i armią, która choć często źle dowodzona, potrafiła niszczyć miasta samą liczebnością. Dlatego król nie zamierzał czekać, aż Rosjanie uderzą. To on miał wziąć inicjatywę w swoje ręce. Pierwsza kampania rozpoczęła się w 1579 roku. Król zebrał wojska koronne i litewskie, wsparte najemnikami z Niemiec i Węgier. W armii służyli nie tylko Polacy i Litwini, ale także Szkoci, Węgrzy, Kozacy. To była mieszanka narodów zjednoczonych jednym celem – zdobycie Inflant. Cel numer 1 – Połock. Twierdza broniła drogi do północno-wschodnich Inflant. Była kluczem, która otwierała dostęp do całego regionu. Szturm rozpoczął się w sierpniu. Huk armat, szarże piechoty, desperacka obrona Rosjan. To wszystko trwało dniami. Ale Batory wiedział, że nie może pozwolić sobie na porażkę. Połock padł. To zwycięstwo odbiło się echem w całej Europie. Po raz pierwszy od dawna Moskwa musiała cofnąć się przed armią Rzeczypospolitej. Rok później, w 1580 roku, Batory uderzył znowu. Tym razem celem były Wielkie Łuki. Miasto otoczone bagnami i lasami, trudne do zdobycia, a jednak strategiczne. Kto je kontrolował, ten miał drogę do Nowogrodu i samej Moskwy. Oblężenie było ciężkie, ale skuteczne. Polskie działa rozbiły mury, husaria i piechota wybraniecka ruszyły do ataku. Rosjanie bronili się zawzięcie, ale nie wytrzymali. Zwycięstwo pod Wielkimi Łukami nie tylko otworzyło drogę do dalszych działań, ale także pokazało całej Europie, że Batory jest królem, który potrafi prowadzić ofensywę. Na Sejmie zwołanym w Warszawie w styczniu 1581 roku Jan Zamoyski zwrócił się do posłów o podatki na 3 lata z góry. Posłowie wahali się, zgodzili się tylko na 2 lata, ale presja była ogromna. Rzeczpospolita chciała pokoju, a żeby go zdobyć, musiała jeszcze raz sięgnąć po miecz. Latem 1581 roku pod Połockiem zebrała się największa armia, jaką widziała Rzeczpospolita w tej wojnie. 47 000 ludzi. Husaria, piechota, artyleria, kozacy. Armia króla gotowa do marszu na północ. Celem był Psków. Twierdza symbol, serce rosyjskiej obrony. Ale zanim oblegli mury Pskowa, doszło do innej, niemal zapomnianej bitwy pod Mochlewem nad Dnieprem. Tam polskie i litewskie wojska miały pokazać, że są w stanie zmiażdżyć Rosjan w otwartym polu. To właśnie Mochlew stał się preludium do wielkiego oblężenia. Choć cała kampania Stefana Batorego z 1581 roku kojarzy się przede wszystkim z oblężeniem Pskowa, to wcześniej rozegrała się inna, niemal zapomniana bitwa.
Nad Dnieprem pod Mochylewem wojska Rzeczypospolitej stanęły do starcia z potężną armią rosyjską. To nie była planowana wielka ofensywa, a raczej uderzenie wyprzedzające, które miało zabezpieczyć południową flankę. Ale starcie przerodziło się w krwawą lekcję dla cara Iwana Groźnego. Bitwa pod Mochylewem zakończyła się całkowitą klęską wojsk moskiewskich. Co najważniejsze, Rzeczpospolita odniosła to zwycięstwo bez strat w ludziach. Mochylew nie był tak sławny jak Połock czy Psków, ale jego rola była nie do przecenienia. Zabezpieczyła południową flankę, podniosła morale wojsk i pokazała, że armia Batorego potrafi zwyciężać w każdym starciu. Rosjanie, którzy mieli nadzieję na szybki odwet, zostali zmiażdżeni. Car Iwan Groźny po raz kolejny zrozumiał, że przeciwko takiemu przeciwnikowi sama liczba nie wystarczy. Po zwycięstwie pod Mochylewem droga była otwarta. Latem 1581 roku armia Stefana Batorego ruszyła ku Pskowowi. To nie była zwykłe miasto, to była twierdza symbol. Klucz do północno-zachodniej Rosji, miasto otoczone potężnymi murami, pełne cerkwi i wież, strzeżone przez 16 000 doborowych obrońców. Batory wiedział, że jego zwycięstwo lub porażka rozstrzygnie los całej wojny. W sierpniu armia stanęła pod murami, rozpoczęło się oblężenie. 8 września pierwszy szturm. Działa królewskie biły dzień i noc. Artyleria kruszyła mury, a piechota wybraniecka z drabinami ruszała do ataku. Rosjanie jednak nie ustąpili. W ogniu strzał, bełtów i kul Polacy musieli się cofnąć. W październiku drugi szturm, jeszcze gwałtowniejszy, jeszcze bardziej zacięty. Znowu krew spłynęła do fosy, znowu mury okazały się nie do przełamania. W listopadzie trzeci atak, tym razem wsparty saperskimi podkopami. Rosjanie jednak odkryli tunele i wysadzili je w powietrze. Batory pisał do Zamojskiego: Psków tak silny i ludem obficie obwarowany, iż żadną siłą gwałtu zdobyć go niepodobna, bez wielkiej krwi i czasu utraty. Zima przyszła szybko. Śnieg przykrył obóz, a mroźny wiatr przenikał żołnierzy do kości. W liście do hetmana Mikołaja Mieleckiego król skarżył się: Już ani prochu, ani chleba dość nie mamy. Wojsko pomarznięte, a nieprzyjaciel wszędy czujny. Jednak ducha w nich nie brakuje, jeśli tylko głodu pokonamy. W obozie szerzył się głód, choroby i dezercje. A jednak armia trwała. Husaria, piechota wybraniecka, artyleria. Wszyscy wiedzieli, że walczą nie tylko o miasto, ale przyszłość Inflant. Car Iwan Groźny obserwował sytuację z Moskwy. Wiedział, że choć Psków się bronił, wojna go wyniszczała. Na południu nękali go Tatarzy, na północy Szwedzi. W końcu car poprosił o pokój. 15 stycznia 1582 roku w miejscowości Jam Zapolski podpisano rozejm. Moskwa oddała Połock i Inflanty, wyrzekła się roszczeń do Bałtyku. Zatrzymała wprawdzie Psków, ale politycznie. To Batory triumfował. Król pisał: Nie murem, ale rozsądkiem Psków pokonany. Car wziął strach i dary, a my wolność Inflant i chwałę dla korony. Choć mury Pskowa nie zostały zdobyte szturmem, to zwycięstwo Batorego było pełne. Inflanty wróciły do Rzeczypospolitej, a Moskwa na dekady straciła dostęp do Bałtyku. Obraz tej chwili utrwalił Jan Matejko w swoim słynnym dziele Batory pod Pskowem z 1872 roku. Na płótnie widzimy króla w otoczeniu hetmanów i duchowieństwa, przyjmującego poselstwo cara. W rzeczywistości do takiego spotkania nigdy nie doszło, ale Matejko nie malował faktów, tylko symbole. A symbole mówią jasno, to Polska była zwycięzcą. Po kampanii Batory nie tylko cieszył się chwałą, wprowadził porządek w Inflantach, nadał im konstytucję, ustanowił namiestników. W koronie wzmocnił armię, rozwinął piechotę wybraniecką, usprawnił artylerię, wprowadził podatki wojenne. Pokazał, że władza to nie tylko korona na skroni, ale odpowiedzialność i wizja przyszłości. Jego własne słowa najlepiej podsumowują całą wojnę.
Królem być to nie w koronie siedzieć, ale ojczyzny bronić i przyszłość pisać własną krwią. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie poznać więcej historii z czasów Stefana Batorego, zapraszam do wysłuchania pozostałych odcinków dostępnych na tym kanale. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem podcastów. Dzięki Wam możemy wspólnie docierać do kolejnych fascynujących epizodów naszej historii. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, zostawcie komentarze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam również do obejrzenia filmu o tym, jak Stefan Batory walczył z Gdańskiem.